Tak to z nimi przeważnie jest. Coś wykombinowali i nie mogą przypłynąć. A ja mam wrażenie, że nie wszystkie meduzy oblazły. Wrak, który właśnie widzisz, nosi nazwę Ewangelia i jest prawdopodobnie jednym z największych przekrętów ubezpieczeniowych na Morzu Czarnym. Znajdujemy się na wybrzeżu Rumunii, gdzie od 1968 roku spoczywa Ewangelia. Całą historię jednostki przedstawimy Ci w trakcie podróży, ponieważ obecnie kamery mamy schowane w wodoodporne obudowy, no i niewiele co słychać. Generalnie, aby dostać się na miejsce, trzeba wynająć ponton motorowy od jednego z rumuńskich bossów. My trafiliśmy akurat na takiego, który mówił po angielsku i był bardzo pomocny, ale wyglądał jak mumia, bo przewrócił się kilka dni temu na motorze. Benzyna została odliczona adekwatnie co do odległości, a ponton zwodowany wspólnymi siłami. Jeżeli zastanawiasz się, czy weszliśmy na pokład wraku, to już odpowiadam. Oczywiście, że tak, przecież nie bylibyśmy sobą. No ale zacznijmy naszą wspólną morską podróż. No i płyniemy na okręt, który znajduje się tam, naszą prywatną łajbą. Generalnie musimy płynąć troszeczkę naokoło, bo nie możemy płynąć przy brzegu, żeby w ludzi nie zahaczyć. I ewentualnie, żeby nie skończyć jak właśnie tamten okręt na mieliźnie. A i co jest najgorsze, że nie możemy wpłynąć za okręt, bo cały czas musi nas boss widzieć z plaży. Uważaj tutaj. No i właśnie o tym mówię. No czym dalej, tym mniej ludzi i będzie swobodniej po prostu. Łukasz opowie parę ciekawostek na temat właśnie statku, na którym płyniemy. Nazywa się Ewangelia i całą resztę już wam powie Łukasz. Tak mocno skrócone, bo to trzecia nazwa jest. Bohaterką naszego odcinka jest statek Ewangelia, tylko to jest nazwa mocno skrócona, ponieważ to jest trzecia nazwa, czy nawet czwarta nazwa tego okrętu. Można powiedzieć, narodził się w Wielkiej Brytanii w 1942 roku jako zwykły statek towarowy na zamówienie brytyjskiej marynarki wojennej. Został zbudowany w 1942. Jego pierwszy kurs z Belfastu do Sydney miał... Liverpoolu! Do Sydney! Pewnie się zastanawiacie, co taki statek robi tak blisko brzegu i czemu robi właściwie za atrakcję turystyczną, zamiast dalej pływać na morzu albo być pocięty na żyletki, jak większość takich starych statków. Otóż w 1946 został sprzedany prywatnemu armatorowi i wtedy zmieniła się po raz pierwszy jego nazwa na Saxon Star. Pod tą banderą pływała aż do 61, gdzie została sprzedana ponownie i po 46 zmieniała właściciela jeszcze dwa razy. W 65 została wykupiona przez greckiego armatora i wtedy została zmieniona nazwa na tą, którą znamy aktualnie, czyli Ewangelia. Pływała do 68 i są dwie teorie. Jedna oficjalna, że statek wykonywał ten rejs właśnie do Konstancji, portu, w którym aktualnie się znajdujemy, i z powodu dużego zamklenia statek płynął na mieliznę, osiadł na niej. Armator stwierdził, że wydobycie tego statku jest dla niego nieopłacalne, no i tak stoi od 50 lat. Ale dużo osób uważa, i tak jak patrzymy na ten statek, myślimy, że mają rację, że generalnie armator kupił ten statek tylko po to, żeby wydębić ubezpieczenie i zostawił go na tej mieliźnie. To, co możecie zobaczyć teraz tam, to są sieci rybackie i w tych sieciach są rybcie łapane, a tutaj nas Laguna Albastra wyprzedza. Ale musimy płynąć troszeczkę wolniej, bo silnik tak jest głośny, że nie będziecie nas słyszeć. A teraz pokażemy wam, jak można szybko płynąć taką łajbą. Tylko schowaj GoPro do obudowy.
statek jest tak nakierowany, jakby płynął centralnie w kierunku brzegu. Bardzo dziwnie to wygląda, nawet jeżeli tu była mgła. To nawigator chyba był po paru głębszych. Tylko ten Bogdan mówi, żeby nie płynąć tamtych. Zobaczcie, jak już gordza zeżera. Przecież to tak naprawdę, by puknąć to lekko ręką, to by się połamało. No. I teraz pomyślcie o tych polskich statkach, gdzie jest afera, że w Zatoce Gdańskiej wszystkie rdzewiają, za chwilę może wypłynąć ropa. Tylko że tutaj Spójrzcie ropy na- nie masz. Tak, ale spójrzcie, co rdza robi z taką blachą, to sobie pomyślcie o tych statkach, co 70 lat są pod wodą. No, prawda. Lada moment może być jakaś katastrofa, no ale już mniejsza z tym. Tak naprawdę też Luź- musimy powiedzieć to, że ten statek w 68 tak naprawdę tutaj dobił i to był jego ostatni rejs, a mamy 2018 rok, czyli Ej, tam w silnik. październiku będzie 50 lat, jak on tutaj już jest. Hello! Hello! Cheers! Zobaczcie, jakie graffiti jest zrobione. No, ciekawe jak oni to zrobili. Na linach się spuścili pewnie. Pewnie tak. Pelikan? Bosu mówił, że ile od plaży? 15 metrów. Tak, 15 metrów od plaży, 2 Aż koleś metry się od tutaj tego. boję wpław. Gdzie? Za tobą. Nie zobacz, no tu nie jest jakoś strasznie daleko. To już wiesz, jak te graffiti Powiem zrobili. ci szczerze, że gdybym miał kamizelkę, też bym tutaj dopłynął w pław. I jeszcze gdybym miał płetwy, to już na miękkim kapciu. Jak król. A jak może, król. może jak jest odpływ, to woda jest jeszcze mniejsza. Tu jest grunt. No stary. zobacz, tutaj po tym możesz chodzić. No, A tak, żeby wam ukazać, jak tutaj jest płytko. No i przede wszystkim jak woda jest przejrzysta. skitu, jak jest odpływ, to można tutaj na... Ty, a ja mogę to wsadzić do wody? Będzie coś widać, czy nie? Takie kamery to nie wsadzę. Nie no, Może nie w tej obudowie kamery, wsadzić. w obudowie. Zobacz, jest nawet napis Ewangelia, widzisz? Dobra, ponieważ jako jedyny mam buty, a trzeba by było do niej wejść, bo... No co? No trzeba, no. Zimna, no. Nie byłbym sobą. Trzeba było to odwiedzić. A w kamizelce to na luzie. A jako jedyny mam buty w ogóle. Już można stanąć. O kurde. Gdzie ja sobie latarki nie wziąłem? Latarki nie wziąłem. Raz, dwa, trzy, trzy. Jak na razie świeci. O, mam tutaj grunt? Nie, ale tu trzeba mega będzie patrzeć, bo... A nie, tutaj mam. Bo są takie blachy wystające wszędzie. W ogóle tutaj piach jest w środku. To jest wszystko piachem naniesione. Zobaczcie. To był chyba silnik. Świeci ta latarka? O, raz, dwa, trzy, cztery. To był silnik. Tak wygląda, pyk, pyk. Tu jakieś koło zębate. Nie wiem co to jest, jak komutator wygląda. Jakaś tam czwara chodziła. To jest... Tu są jakieś kotły też, znaczy jakby to, że coś się ruszało i napędzało ten cały statek. W ogóle statek miał 130 metrów. O, trochę tutaj rzuca. Fajnie by tu było w ogóle zanurkować. To mogły być kotły jakieś. No, można to otworzyć. Dobra, chodźmy dalej. Ale jeszcze śmierdzi tutaj olejem, wiecie? Nie jestem pewien, czy do końca jest to wszystko na pewno zutylizowane, aczkolwiek wątpię, bo raczej nie robią takich rzeczy. Tym bardziej z całym szacunkiem, ale Rumunie. Tu widać jakieś oznaczenia. W ogóle ta kamizelka mi podlatuje. O, fefy. O. O, poprzeczka była jakaś. Powiem wam, że wcale ta woda nie jest zimna tutaj.
Tylko wyglądam trochę jak głupek, bo mi to wszystko pod szyję poleciało. O. Tutaj widać następne jakieś koło. Pod wodą. Może tędy przejdziemy. Zobaczcie, tutaj jest druga strona. Po drugiej stronie analogicznie jest to samo. A tutaj tą dziurę wam pokażę. O, bo będę mógł z tej strony wam ją pokazać. Tą dziurę, w którym miejscu prawdopodobnie ona dostała strzała, bo jest tak pęknięta na pół. To już jest głębiej. Para, pa, pa. I po takich poprzeczkach cyk. A zresztą pokażę wam pod wodą. Halo. Halo, halo. O, tu już się robi głębiej. Hopsasa, hopsasa. Dobra, założę na głowę. Bo tutaj zaczyna rzucać, bo jest od morza. Dobra, działa. Nie wytrzymałbym, jeżeli bym tutaj nie wszedł. Tyle przejechać, zwiedzić, być na wakacjach i chłop mi powie, że nie można wejść do środka, no. Dobra, zobaczmy tu. O, tutaj już trochę rzuca, ale tu wam będę mógł pokazać. Widzicie? Tam nie chcę wpływać, ale tutaj ona jest rozwalona, tak jakby tędy dostała właśnie strzała. Dobre jest ujęcie. Zobaczcie, widzicie? To wszystko tutaj jest rozwalone. No. Fajna miejscówka na nurkowanie. Nie wiem, czy tu są organizowane jakieś nurki. O, dobra, idziemy sobie do chłopaków. Po takiej znowu kładce. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze słychać. Mimo tej wodoodpornej obudowy. Widzicie, tam u góry sobie siedzą kormorany. Wszystko rozwalone. Tu można wpłynąć. Znaczy wpłynąć, no tu są ten przekrój silników tam widać. O. Kotły, nie wiem, kurczę, może kotły, tu to wygląda jak silniki. A to mi ciężko powiedzieć, co to jest. Jakaś wentylacja. O, ziomki se tam płyną. Oglądają. Tu macie kolejny silnik. Krzekla ogromna. I rury. Staram się na nich nie zwracać uwagi, żeby sobie stąd popłynęli. Niekoniecznie mi się chce z nimi gadać, ale nie ma nigdzie jakichś informacji, że jest zakaz wejścia. Nie wiem, gdzie się czają chłopaki, ale czekam na nich. A tu pływa ta łódka dookoła i no, i tak mnie widzieli, ale niech sobie popłyną. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Jaki człowiek jest malutki przy czymś takim. Ale czuć tu smarem, zaufajcie mi. Naprawdę czuć tu smarem. O, i meduzy. A gdzie oni są? Łukasz, Konrad! Może im silnik zgasł i nie umieją teraz odpalić. Tak to z nimi przeważnie jest. Coś wykombinowali i nie mogą przypłynąć. A ja mam wrażenie, że nie wszystkie meduzy oblazły. Zaraz mnie zjedzą. Tam ekipa z tej łódki za mną mówi, że jestem rozbitkiem i jako jedyny przeżyłem tutaj. A chłopaki nie umieją odpalić silnika. Silnik? Dobra, płynę, zaraz będę. Będę.
No i tak to właśnie z nimi jest. A jak się wkurzę, to sobie wrócę plażą. Przerzuć na luz! Dźwignię na luz daj, do siebie! Dźwignię od silnika daj na luz! Bo masz go na biegu! Dobra. No to spadamy, bo zostało nam tylko 15 minut. Mieliśmy wziąć go na pół godziny, a wyszło nam godzina. No i 200 zł w plecy! Więc ostatnie pożegnanie z Ewangelią Papa! i do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!